Poranek w Katmandu wita mnie w taksówce na lotnisko o nieludzkiej 5:30. Choć trochę mi żal opuszczać Nepal, który zdążyłem już polubić, to następny kraj w tej podróży jest tak unikalny, że sam przelot jego narodowymi liniami to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Jak widać, przelot tymi liniami to atrakcja nawet dla Bhutańczyków. Trasa z Katmandu do Paro uznawana bywa za najciekawszą w całym ruchu lotniczym świata. A to ze względu na lotnisko docelowe i widok kilku dość charakterystycznych pagórków za oknem. Ależ to są jaja. Do Bhutanu lecę. Aż się obudziłem z tej okazji. We're normal doing this time of the year because of the high speed winds. And it remains until the signal signs have been switched off. Thank you. Przed chwilą pilot powiedział przez głośnik, że informacja dla tych, którzy pierwszy raz lądują na tym lotnisku jest taka, aby się nie bali, że góry są tak blisko i tak szarpie, ponieważ to normalna procedura tutaj. Po jakże emocjonującym lądowaniu witamy na lotnisku międzynarodowym w Paro, czyli jedynym lotnisku międzynarodowym w Bhutanie. Jednak nie tylko to je wyróżnia, albowiem jest to lotnisko wyjątkowe. Po pierwsze dlatego, że jest w Bhutanie, a wszystko co jest w Bhutanie jest wyjątkowe. Po drugie dlatego, że jak już zaobserwowaliśmy, podejście do lądowania jest mocno specyficzne tutaj, w związku z czym tylko kilku pilotów na świecie posiada uprawnienia do lądowania na tym lotnisku, a lądowanie jest dozwolone tylko w dzień i tylko przy dobrych warunkach atmosferycznych. Do tego na koniec zobaczcie, jak ona wygląda. Tajemnicze himalajskie królestwo Bhutanu, zwane przez miejscowych Druk Yul, czyli Królestwo Smoka, plasuje się w ścisłej czołówce najrzadziej odwiedzanych krajów na naszej planecie. A dla mnie osobiście od zawsze było jednym z największych podróżniczych marzeń. Jaka taśma bagażowa. This is mine. Yes. I witamy oficjalnie w krainie grzmiącego smoka. Jak unikalne jest to przeżycie, to jeszcze zdążę o tym pogadać. Natomiast samo to lotnisko już stworzy taką atmosferę, że nie sposób nie zauważyć, iż robimy właśnie coś mocno niecodziennego. Jakiś typ czeka chyba na mnie. Hello, this is me. What was your name? Jigme. Jigme. Okay. Your name? Janek. Kuzu Zampola. Kuzu Zampola. This is Kind of greetings. yeah. Okay. Kuzu Zampola. Hello, Kuzu Zampola. If you say thank you means Gadinche. 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 Yeah, thank you. And this language is called Dzongkha. Yeah, Dzongkha, yes. W ubiegłym roku do Bhutanu przyjechało tylko około 100 000 obcokrajowców, ale 2/3 z nich to Hindusi, którzy zawyżają statystykę, przekraczając granice na specjalnych warunkach. Nie tylko lotnisko, ale każdy budynek w kraju musi być zaprojektowany zgodnie z bhutańską tradycją. Our architecture, like the paintings, everything we have to put this touch of paint. Otherwise the government doesn't allow.
Strasznie dziwaczne jest to miejsce, takie jakby to wszystko było nieprawdziwe, jakby to był jakiś skansen albo dekoracja do filmu wystawiona. To nie jest tak, że ludzie tutaj żyją w 2023 roku w ten sposób, no a jednak za sam pobyt obcokrajowca w Butanie rząd pobiera podatek w wysokości $200 dziennie. It's very clean everywhere, no garbage. We're trying to keep our country clean. Po godzinie jazdy docieramy do stolicy Butanu, 100-tysięcznego Thimpu. Trzeba przyznać, że nie przytłacza ta stolica, że tak powiem. Ale to bardzo miło z jej strony, bo ja wcale nie mam ochoty, żeby mnie coś przytłoczyło w tym momencie. Hello, I took it, thank you. Oglądając, jak pan odbiera mnie z lotniska i prowadzi do 4-gwiazdkowego hotelu, być może część z was odniosła wrażenie, że jestem jakiś leniwy. Otóż, uspokajam, nie jestem, a przynajmniej nie to o tym świadczy. Żeby w ogóle dostać wizę do Butanu, obowiązkowo trzeba mieć opłaconą wycieczkę z przewodnikiem, zorganizowaną przez certyfikowane biuro podróży, które układa plan pobytu i załącza go do wniosku wizowego. Szczęśliwie nie jest to Korea Północna, że nie można wyjść samemu ani tego planu zmodyfikować. Jak widać, łażę sobie samopas nie bardzo wiem dokąd aktualnie. Jednakowoż wcześniej, aby dopełnić wszelkich formalności, należy taki plan przedstawić. No i ten facet, niekoniecznie ten, może być też inny, bo to po prostu pracownik agencji, będzie mnie tutaj w różne miejsca woził i oprowadzał. No trudno, nie jest to, jak widać, jakoś nie wiadomo jak dokuczliwe, gdyż widać po prostu co robię. Osobną kwestią jest to, że agencja turystyczna nie organizuje tego całego przedsięwzięcia charytatywnie, tylko oczywiście za hajs. I to nie tak, że to w ramach tego hajsu, który płacę za pobyt tutaj. Nie, to idzie do rządu, zapominamy o tym. Natomiast dla agencji kolejne ponad $100 dziennie. Łącznie w każdym razie wychodzi $1390 za 4 dni i 3 noce. Co prawda, akurat tuż po mojej wizycie Butan zmniejszył opłatę turystyczną o połowę, do ledwie drobnych $100 dziennie, ale opłata za wizę i dla przewodnika pozostała ta sama, więc wciąż jest to najdroższy dla turysty kraj na świecie. Wydatków jednak oczywiście nigdy dość, a czemu by nie wydać jeszcze trochę hajsu i w związku z tym idę spożytkować nasze pierwsze nultrum, gdyż tak nazywa się waluta Butanu. Nultrum butańskie. Tutaj wypatrzyłem ciekawy asortyment. Hello? How much is for a beer? 60? 60? For this big one. And this one? 65. Oh. 10 with this. To jest taniutko. A to taki worek siana trzeba wydać, żeby w ogóle przyjechać. Poniekąd rozumiem tę politykę, że oni nie chcą tutaj zbyt wielu turystów, dlatego te ceny dowalili z kosmosu. Spokojny, czyściutki kraj z niepowtarzalną nigdzie tradycją. Do tego jest tanio. Jest otoczony przez gigantycznych sąsiadów, tłumnie odwiedzanych i zresztą samemu też tworzących tłum, czyli Indie i Chiny. Takie nieszczęśliwe położenie. Więc gdyby tego nie robili, być może po prostu by się to zamieniło w jeden wielki burdel i melanżownię. No, co tu dużo mówić. Ej, fryzjer. A może by tak? W sumie już w Butanie. W Nepalu szukałem, ale nie miałem czasu.
Dobra, zobaczymy jak to tutaj wygląda. Hej. Hi, hi. Tu jakiś sklep modlitewny. Ale widowisko. Was leg den was. No, was. Leg den was. Was. Okay, den werden wir was. Okay. No nie jest źle. Myślę, że Butan w rankingu fryzjerów dookoła świata będzie piastował całkiem wysokie miejsce, a do tego z pewnością czy bez pewności? Chyba był to najtańszy fryzjer, jakiego miałem w życiu. Zapłaciłem 100 nultrum. Kto z was był kiedyś u fryzjera w Butanie? Ha? No tutaj towarzystwo to mi nie wygląda na butańskie, tylko zdecydowanie zza południowej granicy. Jesteśmy w sumie teraz w ścisłym centrum miasta, stąd taki tłum. Trochę zwiększony sztucznie przez tych Hindusów. Ale w Butanie nie ma ani jednych świateł drogowych, w sensie na skrzyżowaniu sygnalizacji. A za sygnalizację robi sobie pan policjant. Wszelkie formy rozwoju technicznego dotarły tutaj dosyć późno. Na przykład pierwsze samochody wjechały dopiero w latach 60. Ponoć mieszkańcy, zobaczywszy po raz pierwszy samochód, przynieśli siano, żeby go nakarmić. Tymczasem, podczas zapoznawczej przechadzki po stolicy, już wkrótce będziemy mieli okazję natknąć się na nie lada ciekawostkę. Mianowicie Europejczyków. I to nie pierwszych lepszych. Siemano! Witam serdecznie, moi drodzy. Patrzcie, jaki świat jest mały, no nie? Ale tak w ogóle to nie jest do końca przypadek, że my się tu spotkaliśmy. Tego pana, Dokładnie. jak sądzę, większości z was nie trzeba przedstawiać, ale jeśli trafiłby się ktoś, komu trzeba przedstawiać. Przedstaw się, Piotrze. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy. Piotr Paweł Przewarski. Witam prosto z Butanu. Piotr Paweł Przewarski z Demna, pamiętajcie. Już kiedy byłem w Indiach, w czasie rozmowy z Polo na komunikatorze, okazało się, że wraz z kolegą Kapeluszem zmierzają do Butanu w tym samym czasie co ja. I to właśnie Polo pomógł mi ogarnąć wjazd do tego kraju. Dzięki temu mogłem zaoszczędzić trochę na kosztach przewodnika i transportu, a przede wszystkim zyskać miłe towarzystwo na czas podróży. Wy z kolei możecie zobaczyć Butan i już ponad 100 innych krajów z perspektywy Piotra na jego kanale, do czego niniejszym zachęcam. Właśnie byłem ciekaw, ile ty paszportów zapełniłeś? Dwa. To jest drugi, czy już to jest trzeci? Czy to jest już trzeci, jak byłem mały, miałem też paszport. Ale także full zapełniłeś, że ci się skończyły kartki, czy? Tak, od 2000, ale taki najbardziej intensywna podróż była od 2018 do 2020, czyli 2 lata zapełniłem cały paszport. A to jest Kapelusz, poznaliśmy się dziś w Butanie. Nie lada ciekawe okoliczności, żeby nawiązać znajomość. Hotelem. Nasz kolega Polo nas tutaj przedstawił, no i teraz będziemy razem podróżować przez kolejne 4 dni. Zapowiada się przednio. A w ogóle jak wrażenia twoje tutaj z tego miejsca? Jak dla mnie to w ogóle wygląda jak jakieś, nie wiem, makieta, jak jakieś... Nie, no największa egzotyka jak dla mnie dotychczas, jeśli podróżuję. Naprawdę kraj jest mało dostępny dla turystów, bo naprawdę jest trochę problem logistyczny, żeby tutaj się dostać. Albo drogie megaloty, albo trzeba najpierw się dostać do Indii, później jechać bardzo długo do granicy. Trzeba zapłacić podatek za każdy dzień pobytu, także logistycznie to trochę kosztuje i czasowo, i finansowo, ale naprawdę warto. To, co tutaj widzimy, no to mówię, ja dotychczas nie widziałem w żadnym kraju. Ja to czekam w ogóle aż... Polish. To w ogóle wygląda jak jakaś makieta do filmu czy coś. Ja czekam aż tutaj wypadnie ten Brad Pitt i kręcą... się okaże, że kręcą 7 lat w Tybecie drugą część. Tam jest podobno za ścianą, może go spotkamy. Niewykluczone.
Burżuazja backpackerska w 4-gwiazdkowym hotelu. Dokładnie, no. To jest 3-gwiazdkowy? Salsa cannabis. Cannabis. Cannabis, yeah. But is it made from cannabis? That's why people are so happy in Bhutan. It's Yeah, because this is the secret of national happiness. So I made it right now. perfect. Let me For you, try. 3 of you, I made everything. I made for you guys. Today's dinner is. hope you like Straight from the- your heart. Yeah, I did. Thank but you, I I don't know how appreciate it. you like how you I will hope. I think we will love it. enjoy. What's that? Is it water? Yeah, would you like to have some water? Smells good. How is it, sir? Mmm. Are you just saying to make me happy? No. I'm always telling the truth, so it's really good. I like it. I like the taste. Z czego to się składa w ogóle? We are not in India Z now, widów. and I feel No, bad żartuję, with stomach. skórka. Yeah, I like it. Dobra. Because we also eat cucumber in Poland, so... Nie darowałbym sobie, gdybym przed snem nie skorzystał z okazji wymknięcia się na szybki rekonesans. Ostatecznie niewielu Europejczyków miało okazję skorzystać z uroków butańskiego życia nocnego. Centrum miasta. Za wiele to się tu nie dzieje. Jak widać, łażę sobie tutaj z kamerą nocą samemu. Butan jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Oczywiście pewnie dla chcącego nic trudnego zawsze się coś może jeszcze wydarzyć, ale jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić, że ci ludzie mogliby komukolwiek zrobić jakąś krzywdę. Już powinienem iść spać i w sumie chciałbym, bo zmęczony jestem, ale cóż, obowiązki podróżnicze. Ale tam było super. Ci ludzie tacy przyjaźni, kurczę. Szkoda było mi wychodzić stamtąd, no ale cóż, jak się buli 300 ileś tam dolarów za dzień, to szkoda przeleżeć później cały dzień na kacu. Mini nocny obchód stolicy Bhutanu zaliczony. Czas, chcąc nie chcąc, iść spać, bo jutro bardzo intensywny dzień. Do zobaczenia. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.